freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Jak już wiecie, niedawno pojawiły nam się pierwsze umiejętności Artura. Mieliśmy już wcześniej informację o tym, że będzie to dowódca, który będzie bił z AOE. Też dowiedzieliśmy się o tym, że będzie miał nowe talenty, jeżeli chodzi o combo. No i właśnie dzisiaj razem z Oli, siema Oli, Siemanko. razem z Glebą, siema Gleba. Cześć. Przeanalizujemy sobie te umiejętności. Dostaniecie tutaj, jakby tak powiedzieć, też taką wstawkę, gdzie te umiejętności będziecie mieli przetłumaczone na język polski i angielski. I tutaj, jeżeli chodzi o spolszczenie, należą się podziękowania Nevskiemu z Królestwa 3025, bo on to spolszczył i Tyber w jego imieniu pozwolił mi to jakby tak wam też pokazać. Więc od razu do tego przejdziemy. Chłopaki już tutaj mają wgląd do tego, bo im to też podesłałem, jak już to troszeczkę przerobiłem pod właśnie tego streama. No oczywiście na starcie mamy to, że mamy kawalerię, też jeżeli talenty mamy kawalerię, versality i combo, czyli te trzy standardowe, jeżeli chodzi o talenty. Ale przejdźmy do umiejętności, czyli do umiejętności Excalibur. I tutaj chłopaki pewnie się zaznajomiliście z opcją Excalibura. Co ogólnie o tym sądzicie? Bo już w tej pierwszej umiejętności możemy dojść do tego, czy to jednak będzie dowódca pierwszy, czy będzie to jednak dowódca drugi. Gleba, chciałbyś zacząć? No mogę zacząć. No, ogólnie tak zauważyliśmy, ta nowa generacja, tak jak Sagera, wychodzi na to, że jest inaczej działa jako pierwszy dowódca, czyli ma wtedy ataki combo i inaczej jako drugi dowódca, wtedy ma skill damage, nie? Inaczej te ataki działają. Wiadomo, że combo działa podobnie jak smite, z tą różnicą, bo dzisiaj dużo o czym czytałem, że przy combo nie ma kontrataku, jak jest combo. A znowu przy smajcie jest właśnie ten kontratak, nie? A tak wszystkie bonusy do komba działają ze zwykłego ataku. Okej. Oli? No ja jeszcze zauważyłem, jeśli chodzi o to, bardzo ciekawą rzecz, czyli że ma jakby w combo wpisany podwójny hit, co było bardzo ciekawe. I pierwszy pomysł, jaki miałem, to od razu jakiś Attila mi wyskoczył w głowie. No, ale szybko dosyć padł mi ten pomysł, tak jak mówiłeś o tym, czy będzie to pierwszy, czy drugi dowódca. Bo jednak, żeby działało to combo, on musi być pierwszy, a po prostu skilla Tilly nie przetrwa ten bonus tak długo, żeby Artur rzucił skilla jeszcze raz. Więc tak na razie bez testów na pierwszy rzut oka jednak bym celował w tego Artura jako secondary dowódcę. I no wydaje mi się, że ostatecznie poprzez też jego resztę skilli jednak będzie bardziej w tą stronę się kierował. Tak, jeżeli... Troszkę jak Shire. Był ten potencjał na pierwszy, ale jednak skończył się na chainerze do barbów. No tutaj na tą chwilę jest tak, że dopóki nie przeanalizujemy sobie jeszcze jednej rzeczy, ale o tym będzie w dalszej części filmu, to na tą chwilę faktem właśnie jeżeli chodzi o Artura, on będzie jako drugi dowódca. Ale samo to, że gość tutaj 2800 obrażeń w trzy oddziały, tak? Dobrze mówię? Tak, miecz w kamieniu. To jest masakra, nie? To jest naprawdę dużo. To jest coś, na co czekała kawaleria, nie? No wejdę słowo, bo Joanna, drugi dowódca, ma 2000 tylko tych obrażeń. Tak. Jedyny inny dowódca AOE to jest Ragnar, który też bije 2800 obszarowo. Tak. No i również Joanna ma 2-3 oddziały, nie? Tak. Także już po 800 współczynnik jest większy. Tylko w teorii Joanka ma podwójnego casta. Też trzeba pamiętać o tym. Tutaj ogólnie do tego damage'u jeszcze sobie wrócimy, bo tutaj na pewno chciałbym, żeby jak będziemy rozmawiać później o parowaniu po tych talentach, na pewno tutaj będę chciał też poruszyć temat, co Oli dzisiaj mówiłeś na moim kanale, a propos tam damage'u z dwóch dowódców, ale to przejdziemy sobie po prostu do tego, jak przeanalizujemy po prostu te talenty. Samo to, jeżeli chodzi o pierwsze umiejka, no sztos, dla mnie sztos, nie? Więc przejdźmy sobie dalej do drugiej umiejętności. Drugiej i trzeciej w sumie, no bo to będziemy mieli na jednym screenie.
czerwony smog na polski, czyli ogólnie tutaj nie trzeba nie wiadomo chyba co tłumaczyć, bo premia szybkości marszu 20%, bonus ataku kawalerii 30%, 20% do PZ-a, słuchajcie, to jest 50% ogólnie bonusów w samym Openie, to jest naprawdę dużo, nie? To Taki bejcik tu jest trochę, No. żeby pamiętać, żeby nie swarmować tym ralek. Tak. Bo Przy swarmie nie macie tych bonusów, Tak, więc tak. pamiętajcie, że przy tym swarmie jednak troszkę bardziej zaboli niż taki fieldzik. Tak, to prawda. Tak dobrze to Oli tutaj zaznaczył. Więc w sumie tu nie mamy dużo co analizować. Wiemy, że to jest druga bardzo dobra umiejętność. Trzecia umiejętność pochwała Avalonu. Jeśli dowódca ten pełni funkcję dowódcy głównego, jego oddział zyskuje efekt pochwy jeziora, tak na polskie jest przetłumaczone, który zapewnia mu 10% premii do obrażeń od ataku combo. Jeśli ten dowódca pełni funkcję dowódcy drugorzędnego, jego oddział zyskuje efekt pochwy kamienia, co zapewnia mu 10% pochwały. To dziwnie tak jest przetłumaczone, ale okej, może Jest tak być. dziwnie przetłumaczone, ale Tak. dostaje po prostu 10% Tak. bonusu do skill damage'a, Tak. jeśli bije cokolwiek, a jeśli jest to jednostka na Tak. polu, no to jest to 30%. Tak, dokładnie, więc no jakby na to nie powiedzieć, no to jest kolejna umiejętność, która no robi robotę, nie? Więc no kurde, tym bardziej, że tutaj mamy chyba, bo ty mówisz o tych 30%, no bo tak, bo tam mamy, że nakłada na 3 premie do obrażeń są nałożone przez 3, czyli na 3 targety, dobrze rozumuję to, tak? Tu chodzi ogólnie o to, że jak, przynajmniej ja to tak rozumiem, wydaje mi się, No. że to jest jednak dobry poziom rozumienia, No. że jeśli byś atakował tym jakiś, nie wiem, Garrison czy Ralkę, to Mhm. masz 10%. Jeśli natomiast targetujesz ponownie ten Mhm. bonus, nakładanie tego, że jednak to jest dowódca na pole, Mhm. atakujesz jedną jednostkę na polu, na przykład w Murderballu, czy po prostu 1 na 1, to będzie to 30%, oczywiście na każdy target. No ale Mhm. też potem spada o 15 w zależności od targetów, no nie? No tak, no No, tak. dokładnie. Na rację. Okej, dobra, to przejdźmy sobie do kolejnych tutaj, dwóch ostatnich umiejętności. Merlin Magic. Ogólnie, jeżeli chodzi o te dwie ostatnie, to wiem, że tu ludzie najbardziej się jarali ogólnie informacjami. No bo mamy samo to, że mamy 30, znaczy za każdym razem, gdy uruchamiam atak combo lub zadaje obrażenia bezpośrednie, ma 30% szans na zmniejszenie rage'a o 10 co sekundę przez następne 2 100. sekundy. O 100, przepraszam, 100, źle powiedziałem, tak. No, stop. To jest naprawdę dużo, to jest naprawdę coś, co 30% to i tak jest moim zdaniem dość taki dobry, wysoki pułap. Za każdym razem, gdy użyję aktywnej umiejętności, zyskuje 30% prędkości marszu na 3 sekundy. No to kurde. No, Tu jest ten jeszcze- jeden skill bardzo kontrowersyjny, bym powiedział, który trochę zmienia wszystkie pozostałe. No. Bo jednak bym powiedział, że w tych pozostałych na razie, to ten dowódca jako drugi wyglądał lepiej. A tutaj tak. przez to, że na dwójce jednak już nie zdejmuje tego rage'u, No, jest troszkę gorszy. no tak. Ale z drugiej strony często jesteśmy z sytuacją, że gonimy kogoś. Tak. Więc zyskanie march speedu, gdzie na przykład złączysz go, nie wiem, z jakimś huło, który odbiera march Mhm. speed, no to Mhm. masz prawie że gwarantowane kile. Tak, to prawda. To prawda, jeżeli chodzi o to. No, kurde, no. Na razie, tak jak mówię, jeszcze tej tematu pierwszy, drugi dowódca poruszymy dalej przy formacjach, ale ja uważam, że to jest też dobra umiejętność. Faktem, że jako drugi dowódca z tego to jakoś nie skorzystamy. No ale może coś po prostu się wykluje jako pierwszy dowódca, ale o tym pogadamy trochę później. No i ostatni, czyli ekspertyza, dobrze mówię? Tak jest. Ekspertyza Mhm. nasza. No i tu o ekspertyzie jest coś, o czym w sumie chciałbym, żebyś ty, Oli, powiedział, bo ty to dzisiaj bardzo, bardzo fajnie podsumowałeś, jak rozmawialiśmy sobie na czacie i wyłapałeś pewną rzecz. Okej, no to ja jestem trochę biased, jeśli chodzi o jego ekspertyzę i w ogóle całego Artura, więc więcej entuzjazmu usłyszycie w drugiej części tego. Mhm. Ale ogólnie na tym, jeśli jest to dowódca główny, czyli pierwszy, no to ma szansę na 50% na dodatkowy combo atak, Mhm. który zadaje 300 obrażeń. No i ten efekt może się aktywować wielokrotnie na sekundę. Za każdym razem jest to połowa poprzedniej szansy, czyli 50, 25, 12,5, 6,25 i tak dalej. No i jeśli wam się to aktywuje w końcu, nieważne ile razy siadło to w ciągu sekundy, jest cooldown 10 sekund.
No i to jest szansa tak naprawdę RNG, bardzo, bardzo wysokie RNG, ale jeśli wam siądzie, no to jest naprawdę, może być nawet kolejne 2500 obrażeń. A natomiast druga część tego skilla, czyli jeśli jest to drugorzędny dowódca, ma 25% szansy na to, że gdy zadaje obrażenia direct damage, bo tak jest po angielsku napisane, to zada dodatkowe 50% obrażeń tych obrażeń. Czyli na przykład powiedzmy, że jeśli to jest właśnie Artur, który bije 2800, a sprokuje mu się ta umiejętność, to zada 4200 obrażeń w 3 targety. Dokładnie. Co ciekawe, nie mamy, przynajmniej w drugiej części tego zdania, nie mamy napisanego cooldownu. Dokładnie. Czyli jest duża szansa na to, że na przykład gracie Huo Artura i Huo się sprokuje, zada 4050 zamiast 2700 i potem jeszcze u Artura się sprokuje i on też zada 4200. No i jeśli tak się zacznie walka, no to bardzo często jest już jednak ten trade'ik zagwarantowany na waszą korzyść. No. Więc no oczywiście RNG. Artur ma ogólnie dużo RNG, ale No wygląda tak. przez to bardzo ciekawie, bym powiedział. Tak. No ale czy ogólnie, no jeżeli to będzie rzeczywiście, że to nie będzie miało tego cooldownu, to no będzie to dość mocne. Zresztą to już jak rozmawiałem z niektórymi też streamerami, to oni też samo to powiedzieli, że ten dowódca jest przy Ragnarze, może nie wybija się aż tak bardzo, ale ogólnie jest bardzo, bardzo mocny. Gdzie wiadomo, Ragnara gramy jako pierwszego, ale chodzi tu bardziej o to, że on jako ten dowódca, w sumie w tym momencie chyba najlepszy kawalerii, no robi miazgę, jeżeli chodzi o umiejętności swoje. Przejdźmy dalej, jeżeli chodzi o talenty. Tutaj, jeżeli chodzi o talenty, przejdziemy sobie, tutaj mamy efekty, mamy tu nałożone, to mamy... tylko sekundka, bo miałem tutaj jeszcze taką jedną rzecz. Ja wam wysłałem wersję polską, czy wysłałem wam wersję... U mnie masz po angielsku. No Też właśnie, mam angielską. bo ja wam miałem wysłać też wersję polską. Bo miałem taką i taką i widzicie, jak zawsze gdzieś coś mi się wykrzaczkało. No to możemy Okej. powiedzieć po prostu. Mamy, dobra. Masz, ja? No. Mam, to zaraz wam podeślę, bo po prostu sobie nie ściągnąłem tego, a miałem przygotowane. Wam tutaj na kanał, wolę już wszystko wiecie, widzom pokazać, żeby jak już mieli, to macie linka. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o combo talenty, pierwszy tutaj mamy zamieć, tak? Za każdym razem, gdy oddział tego dowódcy rozpoczyna dowolny atak podstawowy, istnieje 10% szans na obniżenie zdrowia wybranego oddziału o 1,5% na 3 sekundy. Efekt ten kumuluje się do 5 razy. Wiele oddziałów może kumulować ten efekt przeciwko temu samemu celowi. Moim zdaniem, no jak wiecie, jak to są talenty, to nie są umiejki, ale ja podchodzę do tych talentów tak samo, jak podchodziłem do, wiecie, do Smite'a, nie? Że te talenty też jakąś tam swoją robotę robią. Ogólnie co wy o nich sądzicie? No to powiem tak, no pierwszy talent bardzo mi pasuje, bo ja często używam zwykłego sypio, który też ma w pierwszym właśnie skillu zmniejsza pesetkę od wroga, który będzie się tak kumulować, nie? Czyli jak będzie więcej armii, to jego pesetka zmniejszona, no super sprawa, nie? No. Więc, a ty Oli? Przeglądałeś No, te? Tak, absolutnie. Ja bym powiedział, że to ogólnie można zacząć od tego, że ta PZ bardzo fajnie też wygląda. Ogólnie, no stakując się debuff, to taki trochę gorszy dagger, jeśli chodzi o po prostu tylko wyposażony w postaci. Może ujmijmy tak, dodatkowy dagger, no, czyli No, dodatkowo tak. Jedyne co mnie ciekawi tylko, bo nigdzie nie widziałem tego, co już też poruszyłem dzisiaj do Optimusa wcześniej, to nie ma napisane, że gdy zakładacie kolejnego staka, to czy ten efekt jakby się resetuje czasowo, czy jednak znikają po 3 sekundach ten stack tak czy siak. Osobiście bym zakładał jednak, że się resetuje timer, bo inaczej byłby Też mi bardzo się zdaje. trudno nabić. No ale dopóki nie mamy tego potwierdzonego, no to jednak jest to trochę zgadywanie. No tak. Chociaż no tak jak mówimy, inaczej by to trochę nie miało sensu, gdyby się nie stakowało, więc gdyby się nie resetowało na staku. No a reszta, drugi skill jest taki trochę basic, bym powiedział. Reszta wygląda ciekawie. No tak, bo brak, że za każdym razem, gdy oddział tego dowódcy wykonuje dowolny atak kombinowany, zyskuje 15 punktów mniej. No tak, basic, totalnie. No i ostatni też, ostatni jest fajny znowu, nie? Bo ostatni daje No tak. dodatkowe te combo ataki, nie? Tak.
na 10% szansy na wykonanie dodatkowego ataku combo, no i tylko tu masz, to jest współczynnik offline 250, no i mamy czas odnowienia wtedy 10 sekund nałożony. No ale ogólnie ja uważam, że drzewko talentów combo jest tak samo propsowane jak ten smite, jak wychodził. Więc ja jestem nawet pewny tego, że jak wyjdą nowi łucznicy, coś typu właśnie jak teraz Artur i Ragnar, to nowy łucznik, przepraszam, to też coś wymyślą coś nowego dla łuczników. Nie chce mi się wierzyć, że nie, ale też coś wymyślą właśnie takiego ala z drzewka talentów. No ale przydałoby wróćmy. im się na pewno. No na pewno. I wróćmy tutaj może ogólnie do Artura. Ogólnie jeżeli chodzi o talenty i umiejętności, mi się zdaje, że tutaj sobie już to fajnie poruszyliśmy i przegadaliśmy. No i kolejnym tematem, który ja chciałem już jakby tak powiedzieć poruszyć, no to już będzie temat tych formacji. Bo teraz tak, jak wspomniałem wcześniej, mówiłem wam, że rano z tego co tam jeszcze pisaliśmy z niektórymi graczami, dużo właśnie mówiło, że Artur pierwszy, że tamto, że Artur będzie fajny z Nevskim, z Huo. Niektórzy nawet wypuścili parę dni temu filmik, że z Attylą. No i że Artur ten pierwszy, nie? Ja też sobie na początku się tak przekonywałem do tego, lecz tu chodziło o coś innego niż samo to, że Artur jest jakby tak powiedzieć, że dlaczego on będzie tym pierwszym. Tu chodziło bardziej o to, że on może być pierwszym, wszystko zależy od tego, jak będzie działała formacja Delta. Bo jak sami zauważyliście, jest bardzo dużo rzeczy tych ataków combo, procesów tych ataków combo, a jak wiemy, formacja Delta daje nam 10% więcej obrażeń do ataków combo. Do tego dochodzi też oczywiście, jak sobie przejdziemy, tutaj ja akurat w tym momencie przeglądam kodeks, jak przeglądniemy sobie, jak teraz będziemy mogli nawet słapnąć powiedzmy inskrypcję, tak jak ja mam na przykład inskrypcję z Huntera i bym słapnął, nie wiem, tutaj na polski to jest przetłumaczone jako CAT, gdzie mam oddział użytkownika zyskuje 3,5% do zadawanych obrażeń z ataku combo, za każdym razem gdy wykonuje atak combo zyskuje premię do 1,5% do zadawanych obrażeń ataku combo. I ogólnie ja się, jak chłopaki o tym pisali, zacząłem się tym sugerować, no bo to wszystko zaczynało, wiecie, nabierać sensu, same talenty, umiejętności, do tego inskrypcja Delta, którą wypuścili jakiś czas temu, te legendarne inskrypcje, więc zaczęło mi się to tak naprawdę ładnie składać, tylko teraz tak, no ten Artur jako pierwszy dowódca sparować z kimś drugim, z tego co mamy kawaleria, no to na ten start wyglądało to mi się zdaje, że słabiej. Jak zacząłem to potem analizować, zresztą Oli też mi o tym zaczął pisać. No i też chłopaki, jest jeszcze jeden temat, że no wiemy, że za prawdopodobnie 2 miesiące, bo wątpię, że w lutym wypuścili nowych kawalerzystów do Rally Open. Wypuszczą nową kawalerię na pewno i nie chce mi się wierzyć, że to nie będzie dowódca, który będzie miał combo talenty też. I w tym momencie trzeba się zastanowić, czy dopiero wtedy nie będzie już takiej sytuacji, gdzie będziemy Artura mieszać z nowym dowódcą Opena, który będzie też pod combo i wtedy nie będziemy szli właśnie w tą formację Delty. Dopiero wtedy. Bo będziesz miał 2 dowódców po prostu, wiesz, z combo atakami. Nie mówię już oczywiście, bo skill damage też jest, tak? Tylko chodzi mi o samo to combo. Tylko tu wchodzimy w najbardziej ciekawą rzecz, jeśli chodzi o Lilith, czyli spekulacje. Tak. Bo znowu ludzie mówili, że poliucze spekulacje jakiś nowy dowódca będzie Tak. pod tego smite'a, pod smite'a. No i A rzeczywiście nie wyszedł był. WW. No ale nie wyszedł Ale talenty, no. prawie że Dzięki. jednocześnie z WW wyszedł Ragnar, który No jest tak. pod skill damage i bije WW, jeśli chodzi o to na głowę. No tak. Bo jednak kolejny AOE 2800 w porównaniu do chyba 2700 ma WW. Sprawdzę Tak. szybciutko. Tak, 2700 ma WW. Tak. No to jest I to jest single, nie? troszkę żart, Tak. bo 2700 single kontra 2800 AOE, no to jest No. nie do pojęcia, tak jak wcześniej był Nevski 2300, a Tak. Joanka miała 2000 jako AOE, no to No. teraz mamy tego Huo czy Williama 2700, no i wychodzi taki Ragnar i Artur, którzy mają 2800 tej obszaru. Dobra, wejdę się słowo, Ragnar No. ma chyba 2600, bo ma Ma, 2000 i 2 razy po 300, nie? 200 Ale sekundy. na ekspertyzie masz 2200 plus 2 razy po 300. No, Więc Aha, a 2800. ekspertyza, no. Dobra. no. Też myślałem, że 2600, ale wczoraj mnie poprawił mój dobry znajomy z KD właśnie też, jeśli o to chodzi. Dobra, zwracam honor. No ale ogólnie... Bo też byłem zdziwiony, jak usłyszałem, że Ragnar ma większy damage niż Huo, jeśli chodzi o single kontra AOE. No ale jednak Lilith lubi zaskakiwać.
O. Więc Ale nie tak dziwię mówię, się, jak no. kolejny dowódca kawalerii będzie jeszcze czymś innym, A. czego się nikt nie spodziewa. Jakiś No healing, tak, czy tak, takiego. no jeżeli oni coś wypuszczą innego niż combo, to będzie ogólnie zaskoczenie, ale w tym momencie, gdyby oni poszli w to combo, to w ogóle już cały ten sens bardziej, no dla mnie by to się, wszystkie puzzle by się ułożyły w jedność, z tego względu, że już można było rzeczywiście już wtedy myśleć bardzo poważnie o tej delcie, ale schodzimy w tym momencie na ziemię i ze spekulacji, które tutaj wam mniej więcej nakreśliłem, przejdziemy do parowania, bo to jest coś, co interesuje wielu. Z kim Artura sparować? No i tutaj Znaczy, chciałem. No, Dobra, wejdę w słowo, No. ten zacznę. no, Zacznę tak, jakbym miał grać dzień dzisiejszym combo, no, sprawdziłbym, bo myśmy w początku mówili o Atylli. no, Ja słyszałem tam takie teksty. tak, I tak, ja tak. dalej uważam, że ten Attila nie byłbym tym wyborem. Mhm, Z tego względu, że Attila ma 40% do ataku mhm, oraz 5% premii do obrażeń. mhm. No tak, no. No, Jest to Jest- szczerze jak najbardziej ciekawe połączenie, które warto przetestować. Tak, Jednak tak co samo. mi nie pasuje tylko, no to jest to, że jego bonus od umiejki wygaśnie, zanim tak. Artur żyje ponownie. Tak, i to jest no, właśnie. tylko. To jest właśnie problem Attyli, o którym też dzisiaj rano wrzucaliśmy ten temat, bo bardzo mocno niektórzy streamerzy i niektórzy gracze się sugerowali tym, co Hacki czy Czaski Czaski od Zakolaka mówił, że jakby tak powiedzieć, no on by z nim go parował i tyle, nie? W sensie Artur z Attylą, tylko wtedy Artur jest oczywiście pierwszy. Co zostało szybko, jakby tak powiedzieć, zmiecione z powierzchni ziemi, z tego względu, że no wyszły dwie lepsze pary. No i tutaj o jednej właśnie takich par chciałem, żeby Oli opowiedział znowu, z tego względu, że Oli to dzisiaj bardzo fajnie przedstawił, jeżeli chodzi o obliczenia samego damage'u. Czyli tutaj o właśnie takie zestawieniu Huo z No Arturem. tak. No to zacznijmy od tego, że Huo, tak na szybko, to jest dowódca, który lubi obrażenia. Dlatego obecnie, mimo wielu testów, aż smutno mi to przyznać, ale Huo radzi sobie lepiej z Yisong-Ye, czyli tam YSG, jak to mówimy często, niż na Mhm. przykład z taką Joanką. Mhm. Co robiłem nawet duelki ze znajomą, no i walczyłem Huonewski na Huonewski i przegrałem. Mhm. Mhm. A potem zawalczyliśmy dokładnie te same Huo YSG na Huo Joankę i wygrałem. Mhm. A duelki, no to jest spora różnica była. No bo przegrany mam na 23 000 kontra 19 000 ciężko rannych, a wygrany mam 20 000 kontra 23. Więc Mhm. no to jest taka całkiem spora różnica, No tak. jeśli chodzi o warunki. Oczywiście to był jeden duelek, więc zawsze możemy liczyć jakieś RNG i te sprawy. No ale też jesteśmy ograniczeni przez MG, więc nie można przesadzać za bardzo z testami obecnie. Mhm. Więc to jest moja bardzo ciekawa spekulacja z kilku powodów. Po pierwsze, Artur ma 30% do skill damage'a, czyli Huo znowu zadaje więcej. Po drugie, Tak. Artur dodaje health'a, co sprawia, Mhm. że Huo będzie ciutkę mniej squishy, Mhm. to jest już kolejnym bonusem. Po trzecie, Mhm. march speed, który znowu jest czymś, co kawaleria kocha. Mhm. Po czwarte, ma ten jeszcze bardziej zwiększony march speed, a Huo ma slowa. Więc jak kogoś Mhm. gonicie, no to jest już tak naprawdę 100% to, że jednostka zginie. No Mhm. nie da się przed tym uciec. Chyba, że No. jakaś Joanka Belisarius, czy ktoś taki już mega szybki marszyk, ale jeśli chodzi o wojowe marsze, no to jednak raczej gwarantowana śmierć będzie. Tutaj ogólnie A- właśnie jak sobie przerzucimy Huo, sorry, że ci wejdę tylko słowo, Huo, Absolutnie. Huo z Arturem, no to jak popatrzymy sobie na umiejętności obu tych dowódców, to można powiedzieć, że mamy takie bardzo kompletny ze sobą marsz, nie? Tak, właśnie No, mam takie wrażenie, że od dawna brakowało nam kawalerii tego dowódcy dla Huo, tak jak jest ta Joanka i Nevski, którzy jednak są takim nierozłącznym duo. tak. No i jest to tankowne duo, bije sporo, jest szybkie. No i tak jak ja lubię zaznaczać, jednak ta Joanka Nevski jest lepsza niż Nevski Joanka. Ale to temat kontrowersyjny, jak ktoś będzie chciał kiedyś podyskutować, to bardzo zapraszam. A jeśli chodzi tak tylko do tego Huo jeszcze na szybko, no to Huo potrzebuje przede wszystkim 850 gniewu tylko, a nie 1000. No tak. Więc jeśli zaczniemy pierwsi tym skill damage'em, do tego wejdzie nam bonus od Artura, czy to nawet nie wejdzie, no to jednak mamy tą przewagę obrażeń Tak. na start walki straszną.
Tak, A jak to wiemy, prawda. im więcej jednostek, tym większy damage. Przez co jeśli zaczniemy i osłabimy wroga, nawet mimo słabszego EQ jesteśmy w stanie wygrać walkę. Bo to jest tak jakbyście walczyli 230k na 200 po prostu. No i tyle. Drugą opcją dla Artura, no można powiedzieć offense, gdyby to nie Huo, no to byłby to pewnie Nevsky, że Nevsky Artur byłaby druga taka opcja, moim To też taka zdaniem. puszeczka robi troszkę. Tak, Ale Nevsky ma znowu fajną opcję, bo Nevsky dodaje obronę. No właśnie, kawalerii. tak. taka puszeczka się buduje. No, a niestety jak widzieliście, cały ekwipunek, większość jest pod PZ-kę i tej obrony trochę kawalerii brakuje. Dlatego ja wszystkie uzbrojenia, formacje staram się przede wszystkim kręcić, żeby jak najwięcej obrony miał no tak. mój marsz kawalerii. No, Ale co ciekawe, mimo że tak mówisz, to ja ci przeczytam szybko statystyki z mojego Huonewskiego. No i jest to jednak 135% obrony, a tylko 126 health'a. Mimo tego, że mam całe EQ właśnie takie zrobione pod to i mam jednak wszystkie itemy na health'a w krycie. Więc mimo to wciąż jest to jednak bardzo zbliżony poziom, więc w kawalerii bym się tym nie przejmował aż tak bardzo jak w piechocie czy w łukach. ogólnie na tą Tam chwilę jednak to... te liczby są większe. Ogólnie na tą chwilę, gdzie tam już powiedzmy parę rzeczy się dowiedziałem, no to można powiedzieć offense, że na tą chwilę, jeżeli byśmy mieli tak sobie porównywać, zrobić powiedzmy taki dwie mety, jeżeli chodzi o marsze kawalerii, no to ja uważam, że to będzie Huo z Arturem, a drugie zestawienie to będzie Jonka z Nevskim i tak będziemy grać na pewno, dopóki nie wyjdzie nowa kawaleria. Czyli trzeba pewnie do 2 miesięcy. I z biegiem czasu się też wyklaruje temat właśnie tej delty i tej formacji. Tak mi się zdaje, że to po prostu zostanie tutaj. Nawet tutaj jak rozmawiałem z chłopakami, tu na forum Rise of Kingdoms gościu wrzucił takie podsumowanie, gdzie był Nevsky z Arturem i combo damage, czy skill damage tam zadał 14294, na drugim screenie mamy Artura z Atylą, gdzie bije 2 razy po 7615, więc to jest kolejna fajna taka informacja, że jak to mniej więcej działa, a to mogliście też zobaczyć we filmiku, który był dzisiaj puszczany. No i ja wam to jeszcze też puszczę filmik dotyczący tego, jak bije Artur właśnie z combo ataku z daleka, jeżeli chodzi o te trzy marsze, znaczy trzy targety. No i tutaj mamy też jak bije za pleców, sekundka, tak, jak bije za pleców Nevskiego, nie? Więc no, można powiedzieć śmiało, że sami dowódcy i sam dowódca Artur dużo zmienia i raczej będzie w mecie, tak jak Ragnar wszedł od razu do mety. Nie wiem, co tu jeszcze mogę powiedzieć, panowie, więcej o tym dowódcy, ale no wygląda to naprawdę nieźle, nie? Ja bym szybko tylko dorzucił jedną rzecz do tych filmików, co pokazałeś. No. Bo na pierwszy rzut oka tam się wydaje właśnie, bo jest to prawda inne parowanie, jest ten Attila, który zwiększa ten atak. Tak. Więc wydaje się na pierwszy rzut oka, że jednak ten combo bije więcej. Ale pamiętajmy o tym, że Artur jako drugi daje też bonus do skill damage'a. No i tu był z Attillą. Tak. Ale powiedzmy, że dacie go z tym Nevskim, to Nevski dostaje 30% bonusu, Artur dostaje 30% bonusu, no i jednak to może koniec końców okazać się całkiem wyższym damage'em. Więc no, musielibyśmy poczekać na takie rzeczywiste testy, żeby ten filmik był bardziej adekwatny, też zobaczyć ekwipunki, też na tych samych warunkach. I przede wszystkim tak po 10 czy 100 takich samych duelków, żeby jednak mieć ten uśredniony wynik. Bo jeden nie zawsze odzwierciedla wszystko. Ja osobiście nigdy do dueli nie podchodzę tak z tego względu, że wiecie, no... ja uważam, że duele nigdy nie pokażą tego, co jest w Openie, jeżeli jak będziemy to testować, bo już tutaj się zgadywaliśmy dzisiaj na te testy na Arce, żeby zrobić Arkę, jak będzie tylko wersja trialowa i z tego zrobić sobie po prostu raporty i zrobić różne testy właśnie tego dowódcy. Ja bym też, poza tym jak będziemy bicie, wiadomo, tam duelować, to ja bym też oczywiście zobaczył, jak to wygląda, powiedzmy, no jak bijemy się w 5 marszy bez giru. Bo wtedy byśmy zobaczyli też, jak to działa w Openie, nie? No tak, no to jest też ważna rzecz, że duelki nie odzwierciedlają Opena. No dokładnie, no. Dlatego dużo oglądałem o Filipie,
którym też widziałem właśnie, że już ludzie kombinują, czy by Artura nie dać z Filipem. Tak, tak. To się jedne rzeczy się obawiam, bo Filip jednak tak jak Attila nie ma tego damage'u, nie? Tego skill damage, nie? No to będzie taki moim zdaniem Artur Filip to totalny nie Mhm. wypał. Jednak bym został tak jak z Apachim zostało ustalone, że ten Aszurek Filip to jest jednak taki bardzo przyjazny marsz i jednak bym trzymał się tego w ten sposób. No i sam tego tak też używam, więc Ja ogólnie cię widziałem wpis graczy z pewnego królestwa, które było Imperium. Nie będę tutaj mówił, bo to znajomy mi podesłał, gdzie Ofen mówił na temat właśnie Filipa, że z Arturem nie, ale też była informacja o tym, że Filip to bardziej tam na 6-7 marży, w 5 raczej średnio. Ale wiadomo, każdy ma tam różne podejście. Ja osobiście też myślałem zrobić Filipa do Ashura, jednak po prostu raczej zostanę na innej opcji. A wracając do Artura, no wiadomo, teraz musimy poczekać na testy. No i też na raporty, jak będzie to wszystko wyglądać. No takie jest moje w tym momencie już ostateczne stanowisko, powiedzmy. No i co, chłopaki? W dniu, kiedy wyjdzie filmik, no to będziemy mieli też informację dotyczącą swapów, więc pewnie elektryzuje to większość graczy, bo się dowiemy na temat swapów, za co te swapy będą, jakby tak powiedzieć, no dawane, tak? Znaczy dawane, za co będziemy mogli je zrobić. oraz jakieś tam limity. No, zobaczymy, co oni tam wymyślą. No, Ale to mi się jest zdaje, że... coś, na co wszyscy najbardziej czekają. Tak, też chciałbym wiedzieć, czy na przykład Artura będzie można zrobić na swapie, no ale nie ma takich informacji, nie ma nigdzie, trzymają bardzo mocno takie informacje, więc wszyscy nawet jak tam piszą na różnych forach, no to też twierdzą, że no nie ma informacji, też każą czekać, no i zobaczyć co będzie, więc mi się zdaje, że tyle, panowie, jeżeli chodzi o Artura. Dzięki wielkie, że dzisiaj wpadliście. No, Ja tylko powiem, że No. wszyscy kawalerzyści właśnie na niego czekali, na Tak. takiego bohatera. tak. No, jest. Ja tylko dodam, że po Belim porzuciłem kawalerię, Oho. bólem serca, bardzo cierpiałem, ale wiedziałem, że po prostu wtedy to był moment, gdzie trzeba, bo nie było nic. Tak. Dzisiaj zobaczyłem Artura. No powiedzmy, że już sprawdziłem, jakie mam szkice na kawalerię, żeby sprawdzić, co tam można ulepszyć. No nie, no można powiedzieć Ofen, Artur w tym momencie jest najlepszym dowódcą kawalerii, nawet jeszcze bez grania w Openie, już widać po statystykach, a rzadko tak jest, że możemy od razu określić chyba, no dobra, może po Ragnarze to widzieliśmy, że to jest bardzo OP dowódca, ale Artur jest też bardzo mocny. No i tyle, no dzięki chłopaki, że dzisiaj wpadliście, że mieliście czas, że po prostu znaleźć tam te parę minut, żeby pogadać o tym i też powiedzieć u mnie na kanale parę swoich jakby tak przemyśleń. Dzięki wielkie Gleba Oli. No i co? Do zobaczyska. Dziękuję, że subujecie, lajkujecie, donatujecie, bo to widać, widzę przez cały czas, że tam te donaty lub też jakieś inne suby lecą, więc dzięki wielkie. Do zobaczyska. Elo.